Cześć wszystkim, pozdrowienia z Brazylii, z Kiszady, miejscu, gdzie pobito wiele rekordów świata i miejscu, gdzie nadal przyjeżdża wielu obcokrajowców, aby pobijać własne rekordy. Spędziłem tutaj właśnie kilkanaście dni, tutaj i w kilku innych miejscach i myślę, że mogę opowiedzieć kilka słów na temat tego, jak to tu wygląda, jak się tu lata, dlaczego i czy warto przyjeżdżać. Także jeżeli macie chwilę, to zapraszam. Jest 7 rano, słońce już dość nieźle operuje. Dzisiejsze warunki do latania poprawiają się, ale bywały lepsze dni. O tej porze mogłyby już być ładne kumulusiki. To tutaj mamy. O, już jakieś tam są nawet. No ale to nie jest dzień idealny. Po co więc lecieć aż do Brazylii, aby trochę polatać, skoro mamy takie fajne miejscówki w Europie? Na pewno jednym z powodów jest rekord świata, z którym fajnie się porównać, z którym warto się zmierzyć. Warto zobaczyć, dlaczego tutaj właśnie te rekordy się pobija, jak to wygląda i gdzie my jesteśmy w tym, może powiedzmy, rankingu. Czy te trudności, które tutaj są, faktycznie są dla nas trudnościami, czy te warunki tutaj raczej pomagają, czy przeszkadzają i ile tak naprawdę trzeba, żeby zrobić te 500-600 km i czy dalsze pobijanie jego jest w ogóle możliwe i czy to bardziej, czy ten rekord to bardziej umiejętności, czy szczęście i wyczekanie warunu. Także z tymi wszystkimi pytaniami tutaj przyjechałem i myślę, że na sporo z nich znalazłem odpowiedź, z którą chętnie się z Wami podzielę. To, co składa się na te warunki, to przede wszystkim bardzo suchy klimat w północno-wschodniej części, tak zwanym Sertão, gdzie przez kilka miesięcy prawie w ogóle nie pada deszcz. Dzięki temu i dzięki słońcu, które na równiku operuje bardzo mocno, dzień paralotniowy zaczyna się bardzo wcześnie z drobnymi, małymi chmurkami pojawiającymi się już po godzinę po wschodzie słońca, nawet wcześniej, i aktywnością termiczną, która startuje razem z nimi. Także można zacząć wcześniej i można skończyć bardzo późno. A dodatkowo wieje tutaj właściwie na stałe wschodni wiatr, dość mocny, dość silny, około od 20 do 40-50 km na godzinę, w zależności od dnia. A co za tym idzie, masa powietrza, w której się porusza paralotniarz, cały czas się przesuwa. W związku z tym, niezależnie co paralotniarz robi w tej masie powietrza, on już robi trasę. W związku z tym cały przelot jest dużo szybszy niż jakby to było w masie powietrza, która się nie porusza. Także mamy słońce, mamy suszę i mamy silny wiatr. Kolejnym składnikiem banalnym, aczkolwiek niezwykle istotnym, jest po prostu wielkość tego regionu. Jeżeli chcemy zmieścić lot, który ma 600 km, to musimy mieć na to miejsce i nie może on przecinać wielkich pas górskich, nie może być regionów o znacząco innej pogodzie. I właśnie ten rozmiar zaczął być problemem już w Kiszadzie, gdzie loty 400-500 km zaczynają się rozbijać o pewne ograniczenia. W związku z tym większość obecnych rekordów jest wykonywanych z holu, bardziej na wschód, aby zmieścić dodatkowe 200-300 km trasy jeszcze w regionie Sertão. Dodatkowo w tak suchym klimacie dużo rzadsze są popołudniowe potężne burze, które często przedwcześnie kończą loty w Alpach i stwarzają spore zagrożenie. Okej, to gdzie jest haczyk? Dlaczego wszyscy tutaj nie latają i dlaczego nie wszyscy mają na koncie rekord świata? Osobiście przypuszczałem, że to będzie kwestia optymalizacji, że będę dojeżdżał do końca dnia i na liczniku dalej będzie jakiś mały wynik i trzeba będzie strasznie cisnąć cały dzień i ryzykować i omijać noszenia i zastanawiać się, gdzie tu jeszcze urwać kilka sekund. Rzeczywistość jest zupełnie inna. Prędkości, które osiągałem, prędkości średnie, były bardzo, bardzo spoko, pomimo wcale niezbyt silnego wiatru już w tym okresie. Problemem natomiast było dolecenie do końca dnia. To nie tylko tak, jak się zawsze mówi, że na początku dnia, kiedy te warunki są bardzo słabe, natomiast również później zdarzają się momenty, kiedy chwila nieuwagi albo nawet brak szczęścia i znajdujemy się na ziemi. To, co też jest bardzo nieintuicyjne tutaj, to noszenia, które są zwiane z wiatrem, które się układają zupełnie skośnie i normalnie jesteśmy przyzwyczajeni takie noszenia raczej omijać i skupiać się na tych, które są bardziej silniejsze, bardziej pionowe. Przynajmniej dla mnie, latając w górach, takie noszenia są rzadkością i jeżeli nie są mocne, to ich nie wykręcam. Tutaj
tych słabych noszeń jest bardzo dużo, one są zwiewane z wiatrem i często kręcimy te kominy kilometrami, tylko żeby się unosić w jakimś bąblu. Takie krążenie jest bardzo trudne, ponieważ szczególnie w tych wczesnych fazach dnia te noszenia nie są jeszcze bardzo mocno zdefiniowane, więc ciężko powiedzieć, jak dokładnie się one ustawiają i jak bardzo powinniśmy się dawać znosić z tym wiatrem. Dla mnie to była duża trudność i myślę, że do samego końca jeszcze nie wypracowałem na to dobrej techniki. Drugim problemem, który jest tutaj dość specyficzny, są duszenia i o ile wiadomo, że zawsze jak jest noszenie, to musi być duszenie, balans fizyki się musi zgadzać. Natomiast o ile jestem przyzwyczajony do duszeń przed noszeniami i za noszeniami i trzeba je zazwyczaj szybko przebić na beli i potem jest święty spokój, mamy trochę takiej strefy neutralnej, gdzie albo troszeczkę nosi, troszeczkę dusi, albo generalnie nic się nie dzieje. Otóż tutaj właściwie taki stan nie występuje. W momencie, kiedy noszenie się skończy, zazwyczaj trafiamy w duszenie -2, -2,5, trzeba cisnąć belę i niestety czasami się to kończy na ziemi. Czasami się trafi kolejny komin, a czasami nie. Również latanie to jest bardzo męczące, ponieważ o ile kominy znaleźć jest dość prosto, o tyle czasami, szczególnie te lżejsze, trudno utrzymać i w momencie, kiedy z nich wylatujemy, natychmiast już trzeba uciekać z duszenia. Dlatego też nie ma wielu momentów, kiedy można na spokojnie pooglądać widoki, nagrać coś kamerą czy zjeść batonika. Takich momentów jest dużo w Alpach, na przeskokach, a tutaj tak naprawdę cały czas trzeba zapierdalać. Są koledzy, którzy latają tutaj dużo więcej, dużo dalej i byli w miejscach, w których ja nie byłem. Także to jest tylko i wyłącznie mój pogląd. Jak dla mnie latanie tutaj było bardzo trudne i bardzo męczące, momentami frustrujące. Wiele dni nie miałem pojęcia, dlaczego znalazłem się na ziemi i co mogłem zrobić inaczej. Czasami wydawało mi się, że wypracowałem już ten najtrudniejszy okres dnia i że wszystko już powinno być teraz idealnie, po czym kończył się nagle na ziemi bez żadnego piknięcia wariometru. Nie wiem, podobno tak to tutaj wygląda i trzeba się do tego przyzwyczaić. Jednego dnia się poleci 300-400 km, drugiego dnia wygląda to identycznie, robi się dokładnie to samo i pada się po 30. Tak to tu wygląda, nie można się tym przejmować, trzeba mieć bardzo dużo cierpliwości, najlepiej też mieć dużo czasu i szczęścia, trzeba być zmotywowanym i trzeba cisnąć. Może być to męczące, ale satysfakcja jest spora, liczby na X-konteście cieszą. No i to chyba najważniejsze, tak? Dzięki wielkie, to by było na tyle. Nie wiem, czy chcielibyście coś więcej jeszcze usłyszeć na ten temat, czy już Was całkowicie zanudziłem, czy może preferujecie jednak formę pisemną, albo w ogóle Was to nie interesuje. Pozdrowienia i do następnego razu. Dlaczego nie zrobiłem 500 km? Otóż tak, to nie było w planie.